Siemano! Jak co tydzień w piątek witam Was na kanale Ananas Czas. Dzisiaj kontynuujemy naszą serię filmów z Tajlandii. Tak jak zresztą widzieliście po tytule odcinka, przygotowaliśmy dla Was 3 super miejscówki na Krabi, którymi chcielibyśmy się z Wami podzielić. A są to Park Narodowy Khao Sok, Emerald Pool oraz Hot Stream Waterfall, czyli wodospad z gorącą geotermalną wodą. Nie przedłużając, zapraszam na odcinek. No dobra, czas zaczynać, a naszym pierwszym celem będzie Park Narodowy Khao Sok, a dokładniej jezioro Chau Wan. Park znajduje się około 130 km od Ao Nang, więc zdecydowaliśmy się, że jadąc w 4 osoby najlepiej wypożyczyć samochód. Koszt takiego wynajmu w środku sezonu to około 1500 batów. Dojechaliśmy właśnie na miejsce naszym autem, idziemy szukać kogoś, kto nas zabierze teraz na łódeczkę. Jest godzina 12. A, łódeczki wyjeżdżają czy wracają? Wyjeżdżają. No nie wiadomo, co to będzie. Jak zrobić Khao Sok na własną rękę? Albo jak zrobić w ogóle. Bo jak nie zrobić. No właśnie. No więc co powiesz, jakie spostrzeżenia na teraz? Udało nam się dodzwonić do gościa, którego mieliśmy już z WhatsAppa. Powiedział, że jest dostępny i po prostu w tym miejscu się... Znaczy my mieliśmy kontakt telefoniczny, ale podobno w tym miejscu się bukuje. Tak, trzeba po prostu wejść i tutaj się płaci za wejście do Parku Narodowego oraz bukuje łódki. To jest nazwa resortu, gdzie udało nam się zarezerwować łódkę na 4 godziny. 3500 bat. Hejo! Co jest? Jak ty leżysz? Mamy obstawę pani i nas kieruje. Jedziemy do Łodzi. Nie jesteśmy pewni, czy Ale jest już przyjemniej, nie? trzeba zapłacić. No, tak właśnie, wliczone. No i co, Bailando? Wszystko wliczone? Czy nie? Generalnie kosztuje chyba 200. Tak, 200 za dorosłego, 100 za dziecko, ale my wchodzimy za darmo. Bo mamy W cenie, nie za darmo. A tak, no w cenie. O, a dla lokalsów 40 za dorosłego, 20 za dziecko, ale obok jest jeszcze inna cena, 20 i 10. 240. Okazało się najlepiej jak mogło. Mamy wszystko wliczone. Wejście do parku, prywatna łódeczka. Płyniemy sobie w 4. No i w 5 maluch jeszcze. Park Khao Sok nie należy do najbardziej popularnych miejsc w Tajlandii. Zdecydowanie zapuszcza się tutaj mniej osób niż na rajskie wyspy. Myślę, że nawet niektórzy Tajowie nie słyszeli o jego istnieniu. Park ma do zaoferowania bardzo wiele, od różnorakich trekkingów, pływania po turkusowej i co ważne słodkiej wodzie, co w Tajlandii nie zdarza się zbyt często, aż po noclegi w domkach na drzewie. My mieliśmy tylko 1 dzień, więc spędziliśmy go na łodzi, ale gdybyśmy mogli zrobić to jeszcze raz, to na pewno przeznaczylibyśmy na to 2 dni.
Podobny schemat jak na Malediwach. Woda też piękna. Tak. Skaczą se z tego pomostu normalnie. Jak most złodzony. Tutaj gibiemy. Co? Lambada małego walczyka. Dawaj. No tańcz. Kibice, kibice. Małego. Pięknie. Teraz to ładnie skoczyła. No to dochodzi 6. Właśnie Pan nas wysadził przy pięknym zachodzie słońca. Naprawdę bardzo polecamy ten park i w ogóle w taki sposób, w jaki to zorganizowaliśmy. Super. Nie dość, że bardzo fajnie wychodzi cenowo, bardzo przystępnie, to jeszcze mieliśmy prywatną łódkę, Pan się zatrzymywał gdzie chcieliśmy na zdjęcia. Mieliśmy tyle czasu, ile potrzebowaliśmy w każdym z miejsc, w których się zatrzymywaliśmy. Naprawdę bardzo polecamy. Przepiękny park, przepiękne widoki. Warto spędzić tutaj albo przedpołudnie, albo popołudnie. Na pewno warto. Chyba popołudnie, nie? Tak jak teraz byliśmy, było super. No nie mamy porównania do rana. Na pewno jest mniej łódek. No zdecydowanie. Na pewno nie ma tych wycieczek dużych. Byliśmy sami. I co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? No na pewno obczajcie sobie ten link, który Wam wrzucimy, albo nazwę tego hotelu, z którym bukowaliśmy, bo my zapłaciliśmy no, małe pieniądze i jeszcze w ogóle licząc to, że wejście do Parku Narodowego było w to wliczone, to jest naprawdę rewelacja. Tak, bardzo polecamy. Super. Szybki dodatek do tamtego nagrania, bo zapomniałam powiedzieć. Pamiętajcie o tym, żeby zabrać ze sobą kostiumy, bo można pływać. My zapomnieliśmy, musieliśmy sobie kupić. Tak i tak są tutaj na miejscu dostępne. Wiadomo, to nie jest taki fajny wybór, jakbyśmy chcieli, ale są tanie, więc w razie czego jest opcja, żeby sobie dokupić tutaj te kostiumy. I no my wybraliśmy się na 4-godzinną wycieczkę, po prostu pływaliśmy łódką i pływaliśmy sobie w wodzie, ale są również trekkingi. One mogą być, może być 1- albo 2-dniowy trekking. W sumie nie tylko trekking, 1- albo 2-dniowy pobyt w parku. No są różne opcje, warto obczaić. A to już kolejny dzień i wyprawa na Emerald Pool. Tym razem do pokonania mieliśmy 70 km w jedną stronę i zdecydowaliśmy się pokonać tą trasę na skuterach. Dla osób, które były już na plaży i odwiedziły kilka z nich lub chcą odpocząć od turystycznego zgiełku towarzyszącego najpopularniejszym miejscom na mapie Krabi, dobrym pomysłem jest znalezienie wytchnienia w dżungli położonej kilkadziesiąt kilometrów od Krabi Town, która skrywa wyjątkowe miejsce nazywane Emerald Pool, czyli szmaragdowy basen. Chłodna woda w Emerald Pool jest wprost idealna do pływania i jest stale uzupełniana przez naturalne strumienie płynące do basenu ze źródeł słodkowodnych z wapiennego wzgórza powyżej. Co, zabrali Ci jedzonko? I wodę? Nie, wodę mamy.
Chodzimy z której? Jak dobrze wiecie, zawsze z góry widać lepiej. Dlatego tutaj dla was widok z drona na Emerald Pool, za który za około 5 sekund dostanę zjebę od pana ochroniarza. Słuchajcie, właśnie dostaliśmy zjebę od pana, że nie można latać dronem, ale udało się troszeczkę nagrać. Jesteśmy już na miejscu. Ogólnie uważajcie, bo jest bardzo ślisko. I Iza zaprezentuje skok do... Warto mieć buty. Tak, warto mieć takie buty do pływania. No nie zapomnę skoku. Nie będziemy łamać kolejnego zakazu. Nie wolno tutaj skakać. Więc wejdę po prostu sobie. U mnie woda jest słodka, bardzo cieplutka. Fajne miejsce, żeby sobie pochillkować. Co? Drogi widzu, pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dodawanymi filmami. Zachęcamy też, abyś odwiedził naszego Instagrama, gdzie znajdziesz wiele praktycznych porad oraz migawek z podróży. To tyle, wracamy do filmu. Jak coś, to zamknięcie jest o 15:30 i się nie przejdzie tam dalej. Jest 4:07, więc my się już niestety dzisiaj nie załapiemy na Blue Pool. No tam tak nie można się kąpać. No, that's okay, thank you. Pan powiedział, że możemy iść. Nie, pan powiedział, że picture można zrobić. Gdzie mój koksik? Lubisz koksik? Lubisz dupy, co są toksik? Lubisz dupy, co są toksik? Może tam nagraj. Okej. Tym mostkiem troszeczkę. Tutaj też można się kąpać. Ludzie wskakują. Strumień. Są dwie trasy tutaj dojścia. Jedną można iść właśnie wzdłuż strumienia, drugą bardziej chyba żwirową drogą. Teraz idziemy poszedć tą żwirową. Idziemy z małym gentlemanem, który musi maszerować sam. Nie, idź normalnie, bo za nami ludzie idą. Zaraz dopowiem dalej. Czekaj, Niko. Nikosiu. Jak będziecie na Emerald Pool, polecam wam tutaj tą knajpę. Super ludzie, bardzo mili, otwarty pan właściciel, świeżutkie napoje, bardzo fajne ceny. A my zwijamy się dalej, bo przed nami jeszcze jedna atrakcja tego dnia, czyli znajdujące się nieopodal wody termalne oraz gorące wodospady. Hot Springs się zamykają za 30 minut. 29. Będziemy sprawdzić. nie śpimy! Będziemy sprawdzić, czy jeszcze nas puszczą. Chcemy zobaczyć, o co tam chodzi. Jesteśmy przed wejściem na Emerald Paradise. Nie, na Hot Springs. Jesteśmy przed wejściem na Hot Springs w Krabi. To jest atrakcja zaraz niedaleko od tego Emerald Pool. Wejście główne otwarte do 6. Po 6 nie ma ograniczonego wyjścia, ale do 6 maksymalnie, najpóźniej można wejść. Tak, więc mimo tego, że zobaczycie na Google'ach, że jest otwarte do 18, to chodzi o to, że do 18 trzeba wejść, a nie wyjść. I tutaj możecie zobaczyć, jaki jest cennik. Bilety oczywiście są inne niż na Emerald Pool.
Dla jednej osoby kosztuje 200 batów. Tutaj na górze możecie zobaczyć, że właśnie są w ogóle inne stawki dla lokalsów. 40 dla dorosłego, 20 dla dziecka. No dla zagranicznych turystów 200 i 100. 400 metrów stąd, od tego miejsca się idzie. Taką asfaltową drogą, więc powinna być łatwa do przejścia dla dzieci. Jest parking. Tu jest jakiś food court. Nie wiem, czy jeszcze jest czynny, bo w sumie przyjechaliśmy na sam koniec. Czy jeszcze masz coś do dodania? Nie. I idziemy tam razem. No. Zdecydowaliśmy się na wejście, mamy bilety. Wszyscy już wracają. No i co tutaj jest napisane, że woda będzie 40-50 stopni? Co to jest? Ciekawe. No i chyba nie kłamali, jest to 40 albo 50 stopni. Ej, tylko po co w Tajlandii taka atrakcja, co? Właśnie nie wiem. Woda ma 40 do 50 stopni. No, ale gdzieś tu jest jeszcze waterfall. Idziemy na ten waterfall. Od razu jak tu przyjdziecie, to są dwa takie ciepłe baseny, ale my idziemy w poszukiwaniu tego waterfall. To jest nawet spa. Chyba trzeba iść do dżungli. Wychodzisz z wody się ochłodzić. Ej, na moim telefonie widać jakieś duchy. Pokażę wam później, no. Jesteśmy już na miejscu. Jesteśmy już na miejscu. Jest tutaj wiele takich małych baseników, w których można się kąpać. Tutaj Maciek chilluje. Tu kolejny. Maciek się wbija. Siema! Schodzimy tu na dół. Zobaczyć w pełnej okazałości ten wodospad z gorącymi źródłami. No ale właśnie tutaj jakby wciąż jest taka ciepła temperatura. Chłopaki mają chill. Jaka woda? Cieplutka, nie? Całkiem przyjemne są te. Może fotkę jedną. A tak to wygląda o godzinie 18:30. Tam właśnie na górę trochę przyszło osób, ale tutaj po prostu nie ma nikogo. Ekstra. Słuchajcie, może Tajlandia nie kojarzy się jakoś z geotermalnymi źródłami, ale musimy przyznać, że naprawdę było super. Polecamy wam przyjechać tutaj tak jak my, właśnie przed samą 6, jeszcze przed zamknięciem tych bramek, bo jest jak najmniej ludzi. My byliśmy na tych wodospadach, było może 5-6 osób oprócz nas. Polecam. Hello! Wracam z zakupów. Mam całą siatę owoców,
ananas, arbuz i coś, czego nazwy nie znam. Nie znam tego owoca, więc dam wam znać na dole. Za te owoce wszystkie zapłaciłam 85 batów, czyli około 9 zł. Obok mam jeszcze dwie wielkie kawy mrożone z 7-Eleven. To koszt około 50 batów chyba za dwie. Może 60 batów bardziej za dwie. No i cała reszta, jedna duża woda, 1,5 litra, 3 małe gazowane i aloes. Taka mała saszetka to jest 100 parędziesiąt. 100 parędziesiąt batów. No. Musiałam na pieszo przyjść. Tak około 5-minutowy spacerek taką dróżką. No to Krabi to nie jest najpiękniejsze. Dobra. W takich warunkach, w jakich jesteśmy, ale musimy nagrać szybki filmik o tym owocu, bo pewnie już go więcej nie zjemy. Więc okazało się, że to jest Thai wax apple albo water apple. Jeszcze nie do końca czaję różnicę, jakaś tam subtelna jest różnica między tymi dwoma, ale wydaje mi się, że różnica w smaku jest niewielka, więc to jest jedna z tych dwóch. I one wyglądają w taki sposób, że rzeczywiście od zewnątrz mają taką skórkę, która może przypominać jabłko, w środku też ma taką teksturę chrupiącą, ale smakuje jak bardzo niedojrzałe jabłko, bardzo niedojrzały arbuz. No nie, po prostu to taki bardzo płaski smak, nie? Niewiele ma smaku w sobie. Ale podobno ma właściwości przeciwzapalne, więc źle. Ale... No ale zdecydowanie smakuje jak coś niedojrzałego. No raczej nie powtórzymy. Ale warto było spróbować, bo to jakieś takie... nielokalne, bo to chyba występuje w całej Azji. No ale jakiś tutejszy owoc. Jak zawsze jesteśmy Wam bardzo wdzięczni za poświęcony czas i mamy nadzieję, że odwiedzicie te 3 miejscówki osobiście podczas Waszego pobytu w Tajlandii. W następnym odcinku opuścimy już prowincję Krabi i popłyniemy na jedną z przepięknych tajskich wysp, czyli Koh Samui. Zostawcie po sobie suba, lajka albo komentarz i widzimy się za tydzień. A na nas czas. Hej!